dobry Państwu, ja nazywam się Łukasz Knap, a ze mną jest Filip Jan Rymsza. Cześć Filipie. Łukasz. Filipie, wspominałeś o tym, że ten film, czyli Hopper Wells i inspiracja do powstania tego filmu znalazłeś jeszcze w swoim poprzednim filmie. Czy możesz opowiedzieć bardziej szczegółowo, jak natrafiłeś na tę rozmowę właśnie Orsona Wellesa z Dennisem Hopperem i co było w tej rozmowie, że wydało ci się interesującym, żeby do tej rozmowy wrócić, czy ją przywrócić do życia? Te materiały zawsze istniały. To znaczy, wiedziałem o tym przy montażu, oglądaliśmy te materiały, tam było 5 godzin tego, czy 5 godzin 2 kamerami, to tak naprawdę netto było tam 2,5 godziny, chwileczkę mniej, 2 godziny 24 minut. Te materiały naprawdę nie pasowały do fabuły. Widzieliśmy tam, wykorzystaliśmy jakieś tam 30 sekund tego tam w drugim akcie i te materiały zostały odstawione. Pamiętałem z tego, że jakby ta pierwsza połowa tej rozmowy o kinie, o kinie autorskim, o sztuce, to zostało ze mną i naprawdę po skończeniu Drugiej strony wiatru byłem bardzo tym światem Wellsa i w ogóle tymi filmami zmęczony, bo to zajęło mi jakieś 9 lat, żeby to wszystko skończyć. I potem jakieś 1,5 roku temu, tam po tych wszystkich premierach i wtedy od razu zacząłem pracę nad kilkoma innymi filmami i jakby byłem na lunchu z kolegą w LA, który zrobił dokument o Dennisie Hopperze. I to jest właśnie o tym czasie, o roku 70., jak Hopper kończył Last Movie. I on zrobił taki, to nazywa się Nick Ebeling, i zrobił taki bardzo ciekawy dokument, który był w Wenecji, nazywa się Along for the Ride. I Nick w ogóle był ogromnym fanem Drugiej strony wiatru i się pytał, ile jest tam tych materiałów tego wywiadu z Hopperem. I powiedziałem mu, że tam, mi się zdaje, że jakieś tam 5 godzin. I on się bardzo tym zaintrygował i poprosił mu, żebym odnalazł te materiały, żebym pokazał coś z tego. I ja zacząłem po prostu opowiadać mu o tym z ogromnym entuzjazmem. Jakoś po prostu w momencie takim tym i po tej jakby już odchodziłem od tego zmęczenia światu Wellsa i po prostu pamiętałem dokładnie te pierwsze scenki, powiedzmy te pierwsze części rozmowy. No to wróciłem do tego i jakby materiał był ten sam, ale świat wokół nas się zmienił, że ja teraz po prostu jakby ta pierwsza część o filmie i tym wszystkim i po prostu zrobiła się o wiele mniej ciekawa niż ta właśnie o polityce i o rewolucji, o czym to się właśnie, to co się teraz dzieje w Stanach. Jak ja do tego wróciłem, pomyślałem, że to było niesamowicie ciekawe i w ogóle na czasie. No i dzięki niemu, i on też właśnie to zobaczył i wtedy uznałem, że mam coś tutaj takiego, że warto skończyć. Mhm. A jaki był kontekst powstania tego filmu? Czy to Hopper zabiegał o to, żeby zrobić tę rozmowę z Wellsem, czy na odwrót? Nie, to był Wells. Wells kupił mu bilet. Wells dopiero wrócił, mi się zdaje, że w czerwcu 70 roku, a to jest listopad. I on zaczął pracę taką naprawdę bardzo wczesną. On jakieś 2 miesiące przed tym zaczął on chyba 3 miesiące przed tym zaczął kręcić już jakieś tam materiały do Drugiej strony wiatru. I wiadomo, że wtedy Hopper był jakimś nowym królem, powiedzmy, New Hollywood po Easy Rider i Wells był im zaintrygowany i kupił mu bilet. Wtedy Hopper był w takiej, jak to się mówi, chyba komuna, prawda? Dobrze mówię? W Nowym Meksyku, w Taos, New Mexico. I Wells kupił mu bilet, przyleciał i zaprosił go na obiad, ale wprowadził trochę jakby tematykę, że to będzie jako wywiad i że Wells będzie naprawdę pytał się pytania jakby w głosie bohatera jego filmu, Jake Hannaford, który naprawdę jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie tą postać grał John Huston, ale jakby idea tego wszystkiego było, że potem Wells nagra drugą stronę tej rozmowy,
właśnie z tą postacią i jakby to zrobił, to właśnie by było wtedy z Houstonem. Mhm. A czy to był taki plan, że to będzie się pokazywane jakoś w kinach? Bo trudno mi sobie wyobrazić, jaki wtedy model dystrybucji mógł przyjąć tak długą rozmowę w kinach na Ale nie, przykład. to miało być, on miał tylko kawałki tego użyć. To było tak pocięte, bo Wells jak zwykle nam utrudnił pracę, bo on oszczędnie, to on ciął negatyw i tylko wtedy robił odbitki, czy tam, nie wiem, czy dobrze mówi się po polsku odbitki, ale prints, Mhm. tych właśnie malutkich kawałeczków i to wiedzieliśmy dokładnie, co on tam szukał w tym. On szukał właśnie takie rzeczy, które właśnie bardziej były o czasie, o tych latach 70., ale no Hopper wiadomo, że ten wywiad był jako Hopper, prawda? On jako swoja własna postać. I te małe kawałeczki by wtedy były wykorzystane. To z tego co wiem, znaczy nie wiadomo, bo Wells czasami tak robił, że on kręcił materiały, nie wiedząc, jak on je wykorzysta. I tak naprawdę, że po rozmowie z jego córką, z Beatrice Wells, ona twierdziła, że on naprawdę był bardzo zafascynowany Hopperem i może on by kiedyś z tego zrobił jakiś dokument. No ale no, nie wiemy. Mhm. Czy coś wydaje ci się tutaj, czy tutaj ujawnia się tutaj jakaś może nowa twarz Orsona Wellesa, bo tak jak mówiłeś, byłeś takim przez wiele lat kustoszem, można by powiedzieć, twórczości Orsona Wellesa. Czy tutaj jako osoba, która przeprowadza wywiad, pokazała jakąś dla ciebie nową twarz? Coś, o czym o nim nie wiedziałeś? Znaczy to jest tak, że oni jedni drugi próbuje się przybliżyć do drugiego, prawda? Że tutaj że Hopper strasznie się stara, żeby pokazać, no, jakim jest znawcą kina europejskiego. Wells dopiero wrócił i 12 lat był w Europie, od 58 do 70, a Hopper po prostu, po prostu próbuje pokazać swój intelekt. A Wells z drugą stronę po prostu chce być jak najbardziej hip, prawda? Jakby w czasie lat 70. Hollywood ale mi się zdaje, że z tego, co tutaj pokazuje Wells jest strasznie trudno, bo tak naprawdę on tutaj momentami jakby się kryje za postacią tego bohatera swego i często nie wiemy, czy on pyta się w swoim własnym imieniu, czy w imieniu tej postaci. Mhm. To właśnie no, to jest takie, że jak zwykle z Wellsem, że no, bardzo ciężko jest dojść do prawdy. Mhm. Czy mógłbyś też powiedzieć trochę o takim kontekście w ogóle tego, jak Orson Welles pojawił się w Twoim życiu? Bo myślę, że no, duża część osób, która obejrzała ten film, nie wie tego. No to było 11 lat temu. To jest takie, tak jak często bywa, że jakieś tam spotkanie na festiwalu w Cannes i usłyszałem o tym, że prawa do takiego filmu, ostatniego filmu Orsona Wellesa, no żeby po prostu, że były nie do kupna, ale do uzyskania i czy bym był zainteresowany takim spotkaniem i ja już coś o tym wiedziałem, bo była taka książka i to były takie krótkie reportaże o filmach powiedzmy nieudanych albo problematycznych i między innymi tam było właśnie taka, i to chyba były wszystkie albo z Esquire czy z Vanity Fair, już nie pamiętam z którego. I tam między innymi właśnie było o Magnificent Ambersons. I na samym końcu tego tam było kilka stron o drugiej stronie wiatru, Other Side of the Wind. I to jakby byłem świadomy, znałem ten tytuł. I tam w ogóle ktokolwiek to był z tym z dziennikarzy określił ten film jako najsłynniejszy film, który nigdy nie był skończony. I to już takie było intrygujące, to samo w sobie. I wtedy jak już zostałem zaproszony na to spotkanie, no to wiadomo, już miałem jakąś tam wiedzę, bardzo mnie zaintrygowało, ale no fakt faktem, no nie wiedziałem podstaw, nie wiedziałem jak trudne to będzie, ile osób to już próbowało i że to jednak wtedy to już 30 parę lat, wszyscy tam, no wiele osób się starało i mi się nie udawało. Ale to było te spotkanie, to było jakby tym takim pierwszym krokiem. No i potem było wiadomo, no, wiele innych kroków. Mhm.
Co tobie jako twórcy, bo też może wszyscy nie wiedzą, ale na festiwalu jest pokazywany również twój autorski film Komar, który można powiedzieć jest takim twoim pełnoprawnym debiutem, bo masz na koncie takie jeszcze wcześniej filmy studenckie. Co tobie dało spotkanie z Orsonem Wellesem, bo no właśnie spędziłeś z nim prawie 10 lat i to była taka dosyć bliska relacja, można powiedzieć. Znaczy, to naprawdę te ostatnie 2 lata to były takie, to był warsztat. Jak już miałem te tam 100 parę godzin materiałów, to wtedy no, dochodzenie tak od tyłu, prawda, co miał na myśli, jak ta konstrukcja wyglądała, no to było bardzo ciekawe. No, przy każdej współpracy no, się uczę. To jest, mi się zdaje, że i wiadomo, że tam pracowałem razem z Frankiem Marshallem, który jest no, ogromnym producentem, jednym z największych, który wszystkie filmy Spielberga produkował i no, całą serię Back to the Future, Indiana Jones, Jurassic Park, no, z Peterem Bogdanowiczem, który jest postacią w filmie i był takim, powiedzmy, że protégé Wellesa, no i z wybitnym montażystą oscarowym, z Bobem Murawskim. I to naprawdę my w czwórkę to kończyliśmy. To byliśmy w jednym jakby cały czas pomieszczeniu i ja z Bobem robiliśmy tą brudną robotę codziennie i potem Frank z Peterem przychodzili 2 razy w tygodniu i przeglądali, ale tam były takie no, bardzo ciekawe dyskusje, bo tutaj naprawdę już tworzyliśmy ten film. I to było tak, że każdy wyrażał swoją opinię, każdy miał jakieś tam do tego zasady i każdy walczył o swoją pozycję. I to było bardzo ciekawe, bo tutaj właśnie byłem wśród po prostu no, ludzi, którzy ceniłem ich opinię, ale tak samo miałem swoje własne zdanie, miałem bardzo mocne zdanie. I tutaj człowiek wyrabia jakby swój punkt widzenia i ja się bardzo dużo przy tym nauczyłem. Ale mi się zdaje, że to się kształci jakiś tam swoją własną, mówię, że to jest bardziej z tego punkt widzenia, prawda, i storytelling, i narracja, jak to się robi, no przy każdym filmie, ale mi się zdaje, że czym się ma silniejszych współautorów, nazwijmy to tak, to mi się zdaje, że wtedy to coraz się jest lepszy w tym, co się robi, bo jakby no nie tylko to, człowiek z tego właśnie się uczy i to wsiąka. Mhm. A co ci zostało po samym Orsonie Wellesie? Ja nie byłem jakimś tam ogromnym fanem Wellesa. Mhm. To właśnie to było takie też zaskakujące, bo każdy, kto wie o tym, jakby o mojej współpracy i tym, że skończyłem ten film i w ogóle te filmy, ja podchodziłem do tego po prostu jako kinoman, nie kochałem w ogóle kino, ale to nie jakoś tak specyficznie Wellesa. To ja wtedy widziałem, no, powiedzmy, te jego najważniejsze filmy, Citizen Kane, i Touch of Evil, i Chimes at Midnight, The Trial, ale pozostałych nie widziałem. Ale odnośnie do, powiedzmy tam, twórczości i jego jako osoby, i on pracował w sposób bardzo chaotyczny i zostawił po sobie też po prostu miał ogromną, nie tylko że ego, ale paranoję. I ciężko było to wszystko do kupy z powrotem, żeby to znaleźć, ale mi podobała się u niego jego autonomia. To, że on po prostu, że robił w ten sposób i tylko w ten sposób, mi się zdaje, że przez te jego filmy, i on tak często mówił, że moje filmy by mogły być lepsze, ale by nie były moje. I coś jest w tym. Mi się zdaje, że jak mówimy o kinie niezależnym i tak naprawdę wiele osób mówi, że on jest jakby takim chrzestnym, prawda, że zaczął kinem takim bardzo studyjnym i potem odszedł od tego, czy uciekł od tego i zaczął filmy robić sam, jako producent, sam znajdował finansowanie, ale w tamtych czasach to naprawdę tak nikt tego nie robił w latach tam 50. To on jednak jest, no, jest bardzo dużo, mi się zdaje, tego, że kino niezależne musi być mu za to wdzięczne, bo no, po prostu coś takiego wcześniej nie istniało. Mam też tak również pytanie o ciebie, ponieważ ty urodziłeś się w Polsce, ale właściwie chyba jesteś amerykańskim reżyserem. Jaka jest twoja historia i twoja droga reżyserska w kontekście twojej takiej po prostu twojego życia?
Znaczy, no miałem 6 lat, jak wyjechałem z Polski, to jakby całe życie spędziłem w Stanach, ale odnośnie jak ja się widzę, no to jest takie, no ja nie wiem jak się widzę, ja jestem sobą, prawda, i to jest tak, że to nie jest tak, że ja mogę się podzielić i powiedzieć, że 50% tak, a 50% tam. To jest po prostu, to jest niemożliwe. Ja bardziej patrzę z perspektywy, jak inni mnie widzą. To jest takie, że jak jest takie powiedzonko po angielsku, że it's not how you see yourself, and not how others see yourself, but how you think others see yourself, prawda? I to jest, i w tym sensie to jest tak, że ja wiem, że jestem postrzegiwany jako Amerykanin w Polsce, a jako Polak, a mi się zdaje, że w części bardziej jest tak, bo nikt nie wie, czy Polak, czy nie Polak, to bardziej mówią, że obcy to może jakiś Europejczyk i tak jestem uważany w Stanach, nawet jak i nikt nie pozna po moim akcencie, że nie jestem Amerykaninem. I teraz po jakimś czasie coraz lepiej, coraz płynniej mi idzie po polsku i teraz tak często jest to, że ktoś w Polsce nie pozna, że tak naprawdę że nie jestem osobą mieszkającą w Polsce i że czasami niektóre rzeczy nie zrozumiem, bo po prostu jeszcze jakby dochodzą mi niektóre te słowa i jak specyficznie, jak to jest coś takiego jargon. Żargon. Jest żargon po No, prostu. coś takiego, tak, no, wiesz, nie tylko to, ale po prostu rzeczy, które są, wiesz, które wychodzą jakby z kultury i wiesz, że trzeba oglądać albo, wiesz, telewizję polską, albo czytać gazetę, albo znać dowcipy, wiesz, że które wychodzą skądś jakby, które są głęboko, wiesz, jakby w pop culture. No i tego właśnie mi brakuje. Czy planujesz jeszcze inne projekty związane z Orsonem Wellesem, czy uważasz, że to jest taki zamknięty rozdział w twojej twórczości? Nie, już tam już chyba nic nie ma. Tak naprawdę ja się pożegnałem z tym po drugiej stronie wiatru. Bardzo chętnie wróciłem do Harper Wells, bo coś tam wydawało mi się, że było bardzo intrygującego, ale ja te 100 godzin materiałów bardzo dobrze znam. To wiadomo, że tam już nic takiego nie ma, co mi się zdaje, żeby było warte tego wysiłku. Wiadomo, że są jakieś tam inne jego filmy, których nie skończył, ale nic takiego, które by po prostu było warte czasu, by konkurowało z tym, co już osiągłem. I to wiadomo, już mam jakieś tam swoje inne dążenia twórcze, nie tylko reżyserskie, ale też może producenckie, ale mi się zdaje, jakby ten epizod już się skończył. Mhm. No, tak jak wspominałem, na festiwalu już jeszcze można obejrzeć twojego Komara, do czego ja gorąco zachęcam. A jak jeszcze inny film jest na horyzoncie? To właśnie to tylko Komar i Harper Wells. Okej, ale Trzeciego chyba nie mam. Nie, mam na myśli, czy masz już właśnie w planach jakiś kolejny film? Na takim horyzoncie, mówisz, Tak. Tak, mam. Właśnie tutaj przygotowuję, kończę scenariusz, mam coś, co wygląda na to, że będzie jak polską koprodukcją, angielskojęzyczny, tak jak przy Komarze. No i tak jak Komar patrzy na tak 10 lat do tyłu, prawda, na to, jak się tutaj znajdujemy, to ten kolejny projekt tak patrzy jakby 10 lat do przodu wstecz. No i mi się zdaje, że to będzie coś takiego, że te filmy są jakoś tutaj połączone tematyką, z czym tutaj mam bohaterkę, ekstrowertkę, to po prostu kompletnie odwrotnie bohatera Komara. O, to ciekawe. No, to ja w takim razie mam nadzieję, że ten twój kolejny film również będzie pokazany na festiwalu Nowe Horyzonty albo American Film Festival i że pandemia nam pozwoli na to. Tymczasem, Filipie, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy się spotkali na festiwalu twarzą w twarz. Tymczasem wielkie dzięki. Dzięki, Łukasz.